W maju minął rok od momentu wejścia w życie ustawy o Fundacji Rodzinnej. Instytucja ta cieszy się bardzo dużą popularnością. Co o tym świadczy? Fakt, że zarejestrowano już ponad 1000 fundacji rodzinnych w Polsce. Z instytucji Fundacji Rodzinnej chętnie korzystają również akcjonariusze spółek publicznych. Jest to zrozumiałe, ponieważ Fundacja Rodzinna istotnie ułatwia sukcesję i zarządzanie majątkiem, jak również korzysta z preferencji podatkowych. W dzisiejszym odcinku opowiem o tym, na co należy zwrócić uwagę w przypadku przeniesienia do Fundacji Rodzinnej akcji spółki publicznej notowanej na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie lub w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect. A Ty, jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału Studio Gesell, możesz zrobić to teraz. Na samym początku chciałbym zasygnalizować, że zakres obowiązków związanych z przeniesieniem akcji spółki publicznej do Fundacji Rodzinnej zależy w istotnej mierze od tego, czy do Fundacji Rodzinnej przenoszony jest pakiet akcji, który daje nam prawo do ponad 50% głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Jeżeli jesteś mniejszościowym akcjonariuszem spółki publicznej i posiadasz w niej kilka akcji lub też istotny pakiet, ale taki, który nie jest pakietem większościowym, musisz zwrócić uwagę na kilka kwestii. Przede wszystkim tworząc fundację rodzinną musisz założyć dla niej rachunek maklerski. Jest to niezbędny element do tego, aby Twoje akcje mogły zostać skutecznie przeniesione na rzecz fundacji rodzinnej. Powinieneś również uzyskać kod LEI dla Twojej fundacji rodzinnej. Kody te nadawane są przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i muszą je posiadać wszystkie osoby prawne, które dokonują transakcji na akcjach spółki publicznej. Przeniesienie akcji spółki publicznej na rzecz fundacji rodzinnej może nastąpić na przykład na podstawie umowy darowizny lub sprzedaży akcji. Mówimy tutaj o standardowych umowach cywilnoprawnych, a więc transakcjach zawieranych poza zorganizowanym systemem obrotu. Taką umowę należy okazać domowi maklerskiemu, który dokona zapisu akcji na rachunku maklerskim Fundacji Rodzinnej. Pamiętaj jednocześnie, że umowa darowizny wymaga zachowania aktu notarialnego. Istnienie dalszych obowiązków uzależnione jest od Twojej indywidualnej sytuacji. Jeśli jesteś osobą pełniącą obowiązki zarządcze w spółce publicznej, czyli członkiem zarządu, rady nadzorczej lub kluczowym dyrektorem, który posiada stały dostęp do informacji poufnych w tej spółce, to musisz dodatkowo powiadomić o transakcji przeniesienia akcji Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę. Masz na to 3 dni robocze od dnia dokonania transakcji, a więc od dnia zawarcia umowy. Podobny obowiązek informacyjny dotyczy osób blisko związanych z takimi osobami pełniącymi kluczowe funkcje w spółce publicznej. Mamy tutaj na uwadze małżonków, dzieci będące na utrzymaniu, czy też członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Osobami blisko związanymi mogą być również osoby prawne, np. spółki kontrolowane przez insidera spółki publicznej lub w których taka osoba pełni funkcje zarządcze, ale w naszym przypadku pozostaje to bez znaczenia, albowiem fundatorem Fundacji Rodzinnej może być wyłącznie osoba fizyczna. Co istotne, obowiązek notyfikacyjny wobec KNF oraz spółki muszą wykonać obie strony transakcji, to jest osoba pełniąca obowiązki zarządcze lub osoba blisko z nią związana, jak również Fundacja Rodzinna jako podmiot, który nabył akcje. Ponadto należy mieć na uwadze, że jako osoba pełniąca obowiązki zarządcze w spółce publicznej, co do zasady nie możesz wnieść akcji tej spółki do fundacji w tzw. okresach zamkniętych, a więc na 30 dni przed publikacją raportu kwartalnego, półrocznego lub rocznego przez daną spółkę publiczną. Kolejny rodzaj obowiązku zależy od tego, jak duży pakiet akcji spółki publicznej posiadasz. Jeśli ten pakiet daje Tobie co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu, to musisz złożyć do Komisji Nadzoru Finansowego i do spółki dodatkowe zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji. Ten obowiązek również należy wykonać w imieniu własnym oraz w imieniu Fundacji Rodzinnej. Masz na to co do zasady 4 dni robocze, które liczone są od dnia, kiedy akcje spółki zostały zapisane na rachunku maklerskim Fundacji Rodzinnej. Sytuacja robi się bardziej skomplikowana, jeśli posiadasz większościowy pakiet akcji spółki publicznej, który daje Tobie ponad 50% głosów na walnym zgromadzeniu spółki, która jest notowana na rynku regulowanym GPW. W takim przypadku obok omówionych wcześniej obowiązków musisz zwrócić uwagę na to, czy przeniesienie akcji spółki publicznej na rzecz Fundacji Rodzinnej nie spowoduje tego, że zmieni się podmiot kontrolujący spółkę publiczną, a Fundacja Rodzinna będzie musiała ogłosić wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki przez wszystkich pozostałych akcjonariuszy. Ten obowiązek ma znaczenie fundamentalne, należy bowiem mieć na uwadze, że ogłaszając wezwanie musisz dać efektywną możliwość sprzedaży wszystkich akcji spółki przez wszystkich pozostałych akcjonariuszy. Jeśli zatem fundacja nabyłaby pakiet 51% akcji,
to przedmiotem wezwania byłyby pozostałe 49% akcji. Przepisy ściśle regulują cenę minimalną, która musi być zaoferowana w takim wezwaniu. Na potrzebę tego materiału przyjmijmy w skrócie, że musi to być cena, która odpowiada średniemu kursowi spółki na GPW w okresie 3 i 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania. Jednocześnie ogłaszając wezwanie musisz ustanowić zabezpieczenie płatności tej ceny. W zależności od liczby akcji objętych wezwaniem oraz kapitalizacji spółki mogą to być kwoty od kilku milionów złotych do nawet kilku miliardów złotych. Wezwanie należy ogłosić w terminie 3 miesięcy od dnia nabycia akcji, a brak wykonania tego obowiązku wiąże się z sankcją w postaci utraty prawa głosu z akcji oraz ryzykiem nałożenia kary pieniężnej przez KNF do wysokości 10 milionów złotych. Musimy zatem zgodzić się co do tego, że jest to zagadnienie o znaczeniu fundamentalnym, i przeniesienie pakietu większościowego akcji spółki publicznej na rzecz Fundacji Rodzinnej musi być starannie przygotowane. W czerwcu tego roku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował swoje stanowisko, które dotyczy wyłączeń od obowiązku ogłoszenia wezwania w związku z nabyciem akcji spółki publicznej od fundatora Fundacji Rodzinnej. Urząd słusznie wskazał, że transfer większościowego pakietu akcji spółki publicznej do Fundacji Rodzinnej powinien być analizowany przez pryzmat nabycia akcji od podmiotu wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej. Jeżeli mamy zachowaną tożsamość grupy kapitałowej, to nie znajdzie zastosowania obowiązek ogłoszenia wezwania. Konieczne jest zatem ustalenie, czy fundator będący dotychczasowym większościowym akcjonariuszem spółki publicznej oraz Fundacja Rodzinna tworzą razem jedną grupę kapitałową, a dokładnie czy fundator będzie podmiotem dominującym względem fundacji. Analiza stosunku dominacji fundatora wobec Fundacji Rodzinnej powinna podlegać indywidualnej ocenie każdego przypadku. To, czy mamy do czynienia ze stosunkiem dominacji, może wynikać m.in. z tego, jakie uprawnienia przysługują fundatorowi w odniesieniu do powoływania członków organów Fundacji Rodzinnej, czy fundator samodzielnie pełni funkcje w tych organach, ile głosów przysługuje poszczególnym członkom organów Fundacji Rodzinnej, przede wszystkim na szczeblu zgromadzenia beneficjentów. Mając to na uwadze, jeśli planujesz przeniesienie większościowego pakietu akcji spółki publicznej do Fundacji Rodzinnej, a jednocześnie chcesz uniknąć bardzo kosztownego obowiązku ogłoszenia wezwania na sprzedaż pozostałych akcji tej spółki, musisz pamiętać o dobrym przygotowaniu się do procesu utworzenia Fundacji Rodzinnej. Wymaga to przemyślanego sporządzenia statutu oraz ewentualnych innych dokumentów regulujących stosunki pomiędzy fundatorem, beneficjentami i organami fundacji. Na zakończenie chciałbym podkreślić, że omawiany obowiązek ogłoszenia wezwania dotyczy wyłącznie spółek notowanych na rynku regulowanym GPW, a nie znajduje zastosowania do spółek notowanych na rynku New Connect. Nie zapomnij o subskrypcji kanału Studio Gesell i zostaw łapkę w górę pod filmem dla zasięgu. Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące transferu akcji spółek publicznych do fundacji rodzinnych, to zachęcam do kontaktu. Tymczasem do zobaczenia w kolejnych odcinkach.